Cześć kochani. Dzisiaj może tak trochę nietypowo, nie będzie o polach magnetycznych, nie będzie o suplementacji, nie będzie o odkwaszaniu, o innych historiach, ale będzie coś innego, co oczywiście jest zawsze inspirujące, bo wy mnie inspirujecie, o tym, za chwileczkę o tym powiem. Tym bardziej, że w jednej ze swoich książek, tą okładkę macie, Nie samym chlebem żyje człowiek, poruszałem w jednym z rozdziałów bardzo, bardzo obszernie pewien bardzo e, trudny, a jednocześnie bardzo ciekawy temat, który w gruncie rzeczy dotyczy każdego z nas. E, Co mam na myśli? Otóż pod jedną z audycji z panem Andrzejem Fiedorukiem pani Kasia Dudek, pozwolicie, że posłużę się notatką, żeby nie pomylić ani słowa. Pani Kasia Dudek zamieściła tej treści komentarz. Bardzo proszę o filmik na temat tego, co panowie poruszyli, czyli wpływ wizualizacji na nasze zdrowie, życie. I, znaczy, od razu się uśmiecham, bo do pani Kasi również, bo pani Katarzyna wywołała właśnie ten temat. Bardzo mnie to poruszyło. Fajnie, że od was, oglądających moich gości, w zasadzie obecnych cały czas tutaj na tym kanale, wyszedł ten temat. Bardzo trudny do omówienia. Nie angażowałem tutaj akurat w tej chwili pana Andrzeja Fiedoruka do jakiejś dyskusji. Myślę, że akurat dzisiaj to w tej chwili nagrywam, a więc myślę, po prostu wezmę to na klatę, że tak powiem, i przedstawię to, co ewentualnie mam do powiedzenia. Jeszcze raz powtarzam, temat nie jest taki łatwy, bo to dotyczy kreacji, tego, jak kreujemy nasze życie. I tutaj oczywiście, słuchajcie, taki cytat zamieszczony, a to nie wiecie, że bogami jesteście? To są słowa Jezusa z jednej z Ewangelii, a więc akurat dla mnie ta postać, ten cudowny, ta cudowna istota, wielki nauczyciel ludzkości, który naprawdę wiele uczył. Oczywiście wiele słów zostało przeinaczonych i tak dalej. Zafałszowana ta nauka została. Od razu tutaj, żebyśmy się dobrze rozumieli, słuchajcie, to co mówię, nie musicie tego przyjmować kompletnie na wiarę w całości. Możecie to wszystko odrzucić, możecie wziąć w całości, możecie wziąć częściowo to, co wam pasuje. Pamiętajcie, że macie być wolni w waszych poglądach, w waszych postanowieniach, w waszym życiu. Macie być wolni wszyscy i nie musicie sugerować się tym, co kto powie. Zresztą myślę, że jeszcze będę robił temat o autorytetach tak zwanych, więc od razu powiadam, że nikt z nas nie może być żadnym autorytetem dla innych. Może być co najwyżej czasowo przewodnikiem, takim nauczycielem, człowiekiem, który poprowadzi przez pewien czas, a później mamy własną ścieżką życia pójść samodzielnie dalej i samodzielnie kreować życie. Ale słuchajcie, ad rem. Chodzi o wizualizację, generalnie chodzi o kreacjonizm, o kreację, o stwarzanie. E, Mam nawet na moim kanale, tutaj na YouTube, na Barwach Zdrowia, specjalny temat, który swego czasu przedstawiałem w Sobótce na powitaniach wiosny, powitaniach jesienni. To są takie dwa potężne eventy, spotkania kilkudniowe organizowane przez panią Krystynę Maciąg z, no powiedzmy, z niezależnej telewizji wrocławskiej. Bardzo, bardzo ciekawe, tam często robiłem wykłady. I między innymi był tam temat świadomość, niezwykła postać stwórczej energii. Jak stwarzać? No właśnie, jak stwarzać? Czy to tylko wystarczy jakaś wizualizacja i tak dalej? No niekoniecznie. Posłuchajcie, wiele lat temu zaczytywałem się różnego rodzaju publikacjami bardzo znanych postaci, między innymi Josepha Murphy, na temat podświadomości, Joe Dispenza i tak dalej, i tak dalej. Często niewiele jeszcze wówczas tego rozumiałem, ale to było ponad 30-40 lat temu. Oczywiście zależało mi na sukcesie w życiu, na życiu rodzinnym, na pieniądzach, na wielu rzeczach, żeby to już mieć. I okazało się, że im bardziej, im bardziej stosowałem zasady, które były opisywane w książkach, to po prostu ponosiłem klęski i to spektakularne klęski.
ale które prowadziły do zwycięstwa. Dzisiaj czuję się zwycięzcą, tylko trzeba byłoby po prostu parę rzeczy przepracować. I teraz co mam na myśli, mówiąc, że ponosiłem klęski i jakby nie umiałem wdrożyć w życie tego, co inni przekazywali w tych książkach, między innymi właśnie Joseph Murphy, Potęga podświadomości. Posłuchajcie, na ten temat jest masa literatury. Podstawową literaturą jest między innymi Biblia, tylko trzeba ją przeczytać ze zrozumieniem. Ja chcąc zrozumieć, to prosiłem absolut, wszechświat, Boga, jak zwał, tak zwał. Mówiłem, Boże, daj mi Twoje boskie zrozumienie, nie ludzkie, o co w tym wszystkim chodzi. Bo akurat ta księga jest niezależnie od opisów różnych rzezi i tak dalej, tam jest zawarta cała masa różnego rodzaju mądrości i warto ją studiować i wyławiać te po prostu mądrości. I była między innymi mowa wielokrotnie u Jezusa, powiedziane, żebyście mieli wiarę, jak to ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, rzuć się w morze, ona by się rzuciła w morze. Tak troszeczkę upraszczam sprawę i tyle. Oczywiście Jezus nie kazałby górze rzucać się w morze, bo po co? Po co te spektakularne jakieś cuda, nie wiadomo czemu służące, albo metaforyczne kuszanie Jezusa na pustyni, gdzie był głodny, spragniony, więc przychodzi szatan, zakładając, że to jest oczywiście prawda, nieważne. Chodzi o pewien przekaz metaforyczny, o pewną naukę. Mówi, no jesteś głodny, zobacz, zamień te kamienie na chleb. A Jezus mówił krótko, idź precz szatanie, na zasadzie nie będziesz kusił mnie, tak? Bo o co chodzi? Oczywiście mógł być głodny, spragniony, ale po co jedną materię zamieniać w drugą? Kamień w chleb. Kiedy we wszechświecie jest masa materii, masa podstawowych cząstek, z których można stworzyć sobie wszystko to, co chcemy, tak prawdę mówiąc. Oczywiście to, co chcemy, tylko trzeba umieć to stworzyć, ale o tym jeszcze zaraz będę mówił. A więc mógł się też nasycić swoje ciało tą materią, która jest dla nas niewidoczna w kosmosie, tymi cząstkami, promieniami światła chociażby. Są ludzie, którzy na przykład nie jedzą lub w ogóle nie piją, a żyją. Są takie przypadki na świecie, autentycznie. Więc lekarze dziwią się, naukowcy, jak to jest w ogóle możliwe. A więc pewnych rzeczy nasz rozum jeszcze nie rozumie, do pewnych rzeczy jeszcze nie doszliśmy i tak dalej. I teraz słuchajcie, więc jak stwarzać? Ja się naczytałem, jak mówiłem, wiele tych książek i w tych książkach oczywiście, słuchajcie, to jest pewien skrót myślowy, ta dzisiejsza moja audycja. Nie jestem w stanie przekazać tego wszystkiego, co już dzisiaj wiem, co sam kreuję. Z powodzeniem od razu powiem i każdy z Was może to samo robić. Do tego tylko trzeba dojrzeć, tak prawdę mówiąc, i wdrażać to uparcie w życie, nie patrząc na jakieś pierwsze niepowodzenia, dlatego że przyczyn niepowodzeń jest cała masa. Ja o tym piszę właśnie między innymi w tym moim rozdziale, właśnie w eksponowanej tutaj książce Nie samym chlebem żyje człowiek. Również mówię w audycji świadomość, niezwykła postać stwórczej energii. Link do tego wykładu, do tej prelekcji znajdziecie w opisie dzisiejszej audycji, więc jeżeli zechcecie, to po prostu posłuchacie. Natomiast o co chodzi? Ja między innymi czytałem u pana Murphy'ego tego typu słowa, że słuchaj, po prostu musisz działać na podświadomość, a więc powtarzaj sobie, na przykład jeżeli chodzi o pieniądze, jestem bogaty, jestem bogaty, jestem bogaty, jestem bogaty. Albo jeżeli chodzi o zdrowie, jestem zdrowy, jestem zdrowy, jestem zdrowy. No i teraz jest pewien problem. Samo powtarzanie, słuchajcie, kochani, nic nie daje. Naprawdę nic nie daje. Może nawet jeszcze przeszkodzić. Dlaczego? Dlatego, że zaglądam do własnej kieszeni, ja, Janusz, sprzed wielu, wielu lat, a te kieszenie są puste. Inny człowiek, który jest chory, leży na łożu boleści, powtarza: jestem zdrowy, jestem zdrowy, jestem zdrowy, a sam wie doskonale, że nie jest zdrowy, tylko jest chory. A podświadomość to jest wiecie, takie dziecko, które doskonale wszystko wyczuwa. I wiecie, co wówczas pokazuje podświadomość? Przepraszam,
za troszeczkę może niestosowny gest, ale powtórzę gest Kozakiewicza. O takie nam robi podświadomość, naprawdę. I mówi, co ty myślisz? Ty mnie oszukasz? Jesteś biedny, kochany, jesteś biedakiem, nie masz zdrowia, jesteś chory. A więc wszystkie te powtarzania nic nam po prostu nie dają, dlatego że podświadomość wie doskonale, co się z nami dzieje i nie da się oszukać. I to jest zgodne, ja słuchajcie, kiedy studiowałem Biblię, dochodziłem tam do pewnych rzeczy, o tym też u siebie piszę w tej mojej eksponowanej tutaj książce. Jest takie prawo kosmiczne, że ci, którzy mają, będzie im jeszcze dodane, a ci, którzy nie mają, będzie im nawet odebrane to, co mają. Ja wiele lat temu, jak to czytałem, myślę, co to jest boska sprawiedliwość? Co to w ogóle jest? To jest po prostu jest jakiś humbug, jakiś, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Dopiero po wielu latach zrozumiałem jedną rzecz. Jeszcze raz powtórzę, samo powtarzanie, jestem bogaty, jestem bogaty, jestem bogaty, jestem szczęśliwy, jestem szczęśliwy, jestem szczęśliwy, kiedy nie jestem szczęśliwy, kiedy nie jestem bogaty, kiedy nie mam grosza przy duszy, kiedy nie mam zdrowia, choruję ciężko i tak dalej, nic nie da. A dlaczego nie da? Dlatego, że my nie mamy. Czego nie mamy? Nie mamy tego stanu bogactwa, nie mamy stanu zdrowia, nie mamy stanu szczęścia i nie mamy nic w naszym umyśle. To tylko jest powtarzanie, które nic nie daje i wprost przeciwnie nas pogrąży. Bo jeżeli nie masz mentalności człowieka bogatego, co z tego, że wygrałeś 10 milionów totolotka? 2-3 lata i tych pieniędzy nie ma. Znacie na 100% tego typu przykłady. Więc błyskawicznie się pieniądze rozeszły, bo nie trzymały się tego człowieka, bo on tak prawdę mówiąc był nędzarzem mentalnym, duchowym. Bez obrazy oczywiście. Chodzi o to, że te pieniądze u niego być nie mogły, bo on był przyzwyczajony do zupełnie czegoś innego. Nie miał mentalności, powtarzam, człowieka szczęśliwego, bogatego, zdrowego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ci, którzy mają, będzie im jeszcze dodane. Ci, którzy nie mają, to będzie nawet im odebrane to, co mają. Takie jest przesłanie. Pozornie bezlitosne. Więc co trzeba zrobić? Trzeba po prostu wykorzystać te prawa kosmiczne. I oczywiście, jeszcze raz powtarzam, dość mocno spłycam temat, bo to są godziny, że tak powiem, być może trzeba byłoby na ten temat mówić. Natomiast, a więc można krócej powiedzieć, ale chodzi o to, żeby każdy z nas zaczął pracować nad sobą i żeby nie zrażał się niepowodzeniami. Więc od czego trzeba byłoby zacząć? Pierwsza podstawowa sprawa, żeby delikatnie podejść do tematu, to trzeba właśnie delikatnie postępować z podświadomością, która od razu mówić nie, to jest nieprawda. Jeżeli pójdziesz za mocno, a więc próbujesz ją oszukać. W związku z tym, co należy robić, to co ja robiłem. Doszedłem po różnych klęskach, jak powiedziałem, doszedłem już do tego, że nie. Pan Murphy ma rację, ale nie wiem dlaczego, może źle zrozumiałem, może też pomija pewne aspekty, których nie mógł w książce napisać i nie umiem do tego się odnieść, jak na razie, ale nauczyłem się jednej rzeczy, że z tą podświadomością trzeba delikatnie, czyli na zasadzie, jeżeli chodzi na przykład o pieniądze, fajnie mieć pieniądze. A co, nie jest fajnie? I to jest takie neutralne stwierdzenie. Nie mówię, że jestem bogaty, bo podświadomość, jeszcze raz powtórzę, powie mi, kogo ty chcesz zrobić i w co, z przeproszeniem. A więc fajnie mieć pieniądze, fajnie mieć pieniądze. Pieniądze są dobre. Tu przy okazji aspekt. Co my myślimy o pieniądzach? Pieniądze, nieszczęście świata, ktoś jest bogaty, czyli się musiał nakraść i tak dalej, i tak dalej. To są kalki, to są, być może zrobię również audycję na ten temat, bo tych kalek, tych programów mamy w sobie bez liku. I to nam też przeszkadza, to co rodzina wtłoczyła. My może jesteśmy biedni, ale za to honorowi. To klepiesz biedę. Jaki to honor być biedny i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taki rodzaj usprawiedliwienia, że jestem biedny, ale za to właśnie honorowy, zobacz synu, jaką mamy wartość. A tamci to są złodzieje, to są szubrawcy, wykorzystują i tak dalej. I to jest ocena.
Jeżeli oceniasz innego, to wszystko przychodzi po prostu do twojego życia. To jest tak jakby naginanie pałki w jedną stronę, takiego pręta stalowego, który później odskoczy i trzepnie nas po prostu zwyczajnie w głowę. To jest ta zasada. Więc najpierw bardzo delikatnie. Fajnie mieć pieniądze. Pieniądze są fajne. Podświadomość wówczas nie powie ci, nie, nie są fajne. Nie fajnie mieć pieniędzy. Nie, ona to przyjmie. To wymaga czasu. Ile? Nie wiem, może tydzień, może dwa, może miesiąc takiego powtarzania. Fajnie mieć pieniądze. Później pomalutku lubię mieć pieniądze, lubię mieć pieniądze. Fajnie mieć pieniądze. Cały czas taki być nasyconym. Porozwieszać sobie nawet, słuchajcie, wydrukowane banknoty w powiększeniu, żeby cały czas to działało na naszą po prostu podświadomość. I zaraz do tego wrócę, do pewnych rzeczy. I teraz, a więc pomału przygotowywać podświadomość. Dobrze, stwierdzam fakt, tak, dzisiaj jestem chory, bo się nie da oszukać podświadomości. Jeżeli leżę na łóżku, przyjmuję leki i źle się czuję, to znaczy, że jestem chory. Tak jest, taki jest fakt. Faktom się nie zaprzeczy. Natomiast co z tym można zrobić? Fajnie jest być zdrowym, fajnie cieszyć się zdrowym ciałem, fajnie cieszyć się sprawnością. Fajnie jest być zdrowym i leżycie sobie na przykład na tym łóżku i wyobrażacie sobie, o, tutaj znowu mi przypomina się pewna historia Justyny, pewnej mojej znajomej, która wyobrażała sobie, akurat dziewczyna zachorowała na raka sutka, raka piersi, już była na chemii, między innymi chyba była czerwona chemia, czyli czerwony diabeł. To było naprawdę już makabryczne. I akurat trafiła na nasz kompleksowy program zdrowia, gdzieś tam, po prostu chyba 2 czy 3 lata temu, nie wiem dokładnie. I zresztą napisała na ten temat książkę, więc jak ktoś będzie chciał, to być może tutaj się ta książka u mnie na stronie pojawi. Zresztą razem w tej chwili prowadzimy po prostu takie dwudniowe forum zdrowia, konferencję zdrowia i urody, akurat w Lublinie. I ona sobie, wiecie, wyobrażała, jak już trafiła na ten nasz program, czyli wspomaganie organizmu naturalnymi suplementami, ona wyobrażała sobie, mówiła o tym kilka razy już na szkoleniach, że wyobrażała siebie jako staruszka, to jest młoda dziewczyna, 40 parę lat kobieta. Wyobrażała siebie jako taką starszą panią, świetnie zakonserwowaną, że tak powiem, świetnie wyglądającą, otoczoną wnukami. I dodatkowo wyobrażała sobie ciągle, że ona jeździ na nartach, cieszy się życiem. To jest ta właściwa wizualizacja. Tu nie oszukujemy podświadomości, a więc mówię tak, dzisiaj oczywiście jest problem, mam problem, jestem chory, jestem chora, natomiast mam prawo do zdrowia. I podświadomość wówczas to przyjmuje, bo to jest stwierdzenie takie neutralne dość mocno, a więc mam prawo do zdrowia. Jak fajnie cieszyć się zdrowiem, jak fajnie korzystać ze zdrowia, jak fajnie korzystać z własnej sprawności, jak cieszyć się sprawnym ciałem, które potrafi biegać, tańczyć, pływać, biegać po plaży i wyobrażać sobie wówczas trzeba siebie biegającego na plaży, po piasku, w letniej sukience, kiedy stopy omywa po prostu woda morska, wieje bryza, po prostu czujemy się szczęśliwi w otoczeniu swoich znajomych, gdzieś na łonie natury i tak dalej. I to na tym polegać ma wizualizacja, natomiast nie powtarzanie czegoś, co nie jest zgodne z prawdą na dzisiaj. Jeżeli już jest postęp powiedzmy w leczeniu, to mogę mówić, czuję się coraz lepiej. Czuję się coraz lepiej. I to jest zgodne z prawdą, bo się czuję coraz lepiej. Ale fajnie. Dzisiaj mogłem wstać z łóżka po miesiącu leżenia ciągłego. Fantastycznie. Robię postępy w leczeniu, w powrocie do zdrowia. Dziękuję Wszechświatowi, dziękuję Bogu, Allahowi, Gicze Manitu. Jak zwał, tak zwał. Każdy może mieć swoje wyobrażenie, powiedzmy, jakieś bóstwa tego genialnego kreatora i dziękować. Po prostu być wdzięcznym za każdy dzień. Za każdy dzień, za to lepsze samopoczucie, za to, że dzisiaj wstaliśmy właśnie z łóżka i tak dalej, i tak dalej.
To jest moim zdaniem, nie musicie jeszcze raz powtarzam tego przyjmować, moja ścieżka. To wypraktykowałem i wyobraźcie sobie, że w 2017 chyba roku, tak, 17 roku odbierałem wyleasingowanego Mercedesa GLC, solidna maszyna, 270 000, 275 000 złotych, nówka sztuka tak zwana. I wyobraźcie sobie, że chyba 3 lata wcześniej miałem takie marzenie, bo całe życie jeździłem małymi samochodami, bardzo małymi i przeważnie starymi samochodami. Dwa ostatnie to były nowe, jedynie, ale maluszki. Cinquecento i DU. Jak widzicie, otwieram się bardzo mocno z pewnymi sprawami osobistymi i marzyłem o takiej solidnej maszynie. Marzył mi się ten cały Mercedes, więc w internecie znalazłem akurat takiego Mercedesa. Nie lubię takich osobowych, znaczy typowych osobówek. Lubię SUVy, a więc większa maszyna siedzi się wyżej. I znalazłem taką maszynę. Wydrukowałem to zdjęcie i u mnie w moim pokoju na tablicy korkowej to zdjęcie wisiało. Ja z nim przebywałem codziennie, nieświadomie dosłownie. Nie wgapiałem się w to zdjęcie, jak wiecie, jak przed ścianą bankomatową, ściano, daj mi pieniędzy. I nie, tego nie było. Ja tylko po prostu wchodziłem do pokoju, ale widziałem, mój wzrok ciągle padał, nieświadomie nie myślałem o tym samochodzie. I wyobraźcie sobie, jak otrzymałem ten samochód, odbierałem go, akurat w Sosnowcu na Śląsku. Przypomniało mi się, jak wróciłem później do mojego mieszkania, spojrzałem na tą fotografię. Niesamowite. Nieświadomie chciałem mieć tego Mercedesa z progami. Tak, znaczy na tym zdjęciu był Mercedes z progami, a ja bardzo chciałem z progami mieć, ale nie patrzyłem nawet na to zdjęcie. Dalej, samochód, który wziąłem, oczywiście miał relingi, był bardzo wypasiony. Na tym zdjęciu były relingi. Dopiero po tym fakcie, słuchajcie, zrozumiałem, że nasycałem się tym wszystkim cały czas i to wchodziło w moją taką przestrzeń podświadomą i to się stworzyło, tak prawdę mówiąc. A więc zobaczcie, wykreowałem to i to nie było tylko to jedno. To tak samo było z pisaniem moich książek wiele lat temu, wiele lat temu. Otrzymałem taki przekaz, no jestem trochę dziwak, nie z tej ziemi, że w 2000 roku chyba wydałem 2 książki z wielkim trudem. Wydałem 2 książki, później otrzymałem przekaz, że będziesz pisał następne książki. Tematy, wiedza przyjdą we właściwym czasie. Mówię, Boże, jakie książki? Ja wszystko już napisałem. Nie mam żadnej więcej wiedzy. Nie mam żadnych pomysłów. A później otworzył się Sezam, bo już zakiełkowała mi myśl. Zostało to gdzieś mi wtłoczone, że będzie to znaczy, że to już jest. Że to już jest. I teraz słuchajcie, a więc każdy z nas jest kreatorem własnego życia. Zobaczcie, jaka moc tkwi w takich prostych powiedzeniach. Każdy jest kowalem własnego losu. A, tam gadanie, świat jest nędzny, ludzie są podli i tak dalej. No jeżeli to będziesz powtarzał, to kreujesz taki świat. Przyciągasz dokładnie to, o czym mówisz, o czym myślisz, o czym śnisz. Jeżeli nasze myśli są niskie, ciemne, to będziemy stworzyć własny świat, taki sam, niski, ciemny. I jest taka wspaniała książka, zresztą w tej mojej książce ja wielokrotnie cytaty zamieszczam z niej, Życie i nauka mistrzów Dalekiego Wschodu, autorstwa Amerykanina Bert T. Spalding, gdzie występuje między innymi Jezus i który mówi, każdą myśl najniższą, najciemniejszą możesz natychmiast zamienić na myśl najwyższą, najjaśniejszą. To wszystko zależy od ciebie. A to nie wiecie, że bogami jesteście? No i teraz słuchajcie, no bo to są takie trochę no, filozoficzny temat, ale bardzo rzeczowy, bardzo konkretny. Słuchajcie, nie przypadkiem Jezus te słowa powiedział, bo jesteśmy podobni do Stwórcy, do genialnego kreatora. Ale wiecie co, że jest taki powiedziany fragment w Biblii, że
Bóg stworzył nas na obraz i podobieństwo swoje. No więc jeżeli patrzę na moje ciało, dwie ręce, dwie nogi, para oczu, para uszu i tak dalej, to Bóg też jest taki jak my, bo tak nas stworzył, tak? No dobrze, ale Bóg stworzył nas kobietą i mężczyzną. To w takim razie można się, wiecie, doszukiwać różnych cech anatomicznych. To znaczy, zaraz, Bóg jest bardziej podobny do kobiety czy do mężczyzny? I już nie chcę się zagłębiać bardziej prowokacyjnie w niektóre rzeczy. O tym piszę właśnie w mojej książce, bardzo prowokacyjnie. Ale jest sprawa taka, zobaczcie, że w ten sposób my stwarzamy Boga na obraz i podobieństwo nasze. To znaczy, jeżeli my mamy takie ciało, to Bóg też jest taki cielesny. A tu nie chodzi o to. Chodzi o to, że stworzył nas na obraz i podobieństwo swoje, jeżeli chodzi o moc kreacji. My możemy stwarzać. A co nie stwarzamy? Na przykład nie rodzą się dzieci, nie sprowadzamy ich na świat, bo otrzymaliśmy moc kreacji. Zwierzęta również, rośliny również. To jest boski zamysł rozmnażania, zasiedlania. Tylko pytanie, co my mamy też w głowach, co my dalej możemy robić jako istoty ludzkie. Jeżeli jest powiedziane, czyńcie sobie ziemię poddaną, a ziemia to jest też pewna metafora, całe życie swoje czyńcie poddane sobie, to w jaki sposób? To znaczy, że możemy z ziemi niszczyć, wybijać zwierzęta, niszczyć rośliny pestycydami i tak dalej, niszczyć jedni drugich, wywoływać wojny. Czy o to chodzi? A więc jakie mamy kreacje? Co wizualizujemy sobie? Przychodzi na przykład, macie powiadomienie na poczcie, że jakieś pismo z jakiegoś urzędu, na przykład z urzędu skarbowego. I co wówczas czujemy? Telepka, tak? Bo już coś bardzo negatywnie odczuwamy. Podam wam taki przykład. Kiedyś, wiele lat temu, bo prowadziłem niezależnie od tak zwanej pracy etatowej, działalność gospodarczą i przychodzi do mnie moja sąsiadka, panie Januszu, tu takie pisemko, taki druk jest do pana. Otwartym tekstem, nie w kopercie, nic, jakiś tam rozprowadzający taki, nazwijmy to listonosz Urzędu Skarbowego, zatrudniony przez urząd, roznosił. Nie było mnie w domu, dostarczył sąsiadce. I ta sąsiadka widzi, że proszę się zgłosić do Urzędu Skarbowego w związku z pomyłką w jakimś tam picie. W przeciwnym wypadku grozi kara 10 000 złotych czy coś takiego. Boże, co ja takiego zrobiłem? Nic nie czuję, żadnych jakichś grzechów, że tak powiem, na sumieniu, ale idę do tego Urzędu Skarbowego i cały ja jestem nastawiony już, no jest kara, jakieś popełniłem wykroczenie. Jakie? Ile to mi przysądzą i tak dalej. Wiecie, jak to jest z tym Urzędem Skarbowym. Ale wcześniej poprosiłem, mówię, Boże, postaw mi życzliwych ludzi na drodze. Weź ty rozkmin to sam tą sprawę w ogóle. To jest takim, przepraszam, moim językiem. Zachodzę do Urzędu Skarbowego, o co się okazuje? No proszę pana, no sprawdza dziewczyna, pomyliłem się na swoją niekorzyść o 5 groszy. Na swoją niekorzyść. A oni przysłali, mówię, to dlaczego państwo tak mnie straszycie? Dlaczego tu jest mowa o tym, że będę płacił jakiś mandat, jakieś coś? Albo wie pan, bo zostały takie stare druki, to wysyłamy na tej zasadzie. Po prostu w tej chwili chcę abstrahować od tej sytuacji. To było nieludzkie, głupie i tak dalej, ale było. Ale było. I teraz zobaczcie, jak międli nasz umysł od razu stwarza czarne scenariusze zamiast tych jasnych, zamiast tych dobrych scenariuszy. I to jest ten błąd, który my popełniamy, bo co najmniej 99% czarnych scenariuszy wyrzucamy do kosza, bo życie jest cudowniejsze niż nam się wydaje. Jeżeli tylko oczekujemy, że będzie źle, mam takich znajomych, którzy są tak destrukcyjni, kończę z nimi w ogóle często jakieś rozmowy, czy w ogóle kontaktowanie się, bo tylko narzekania, narzekanie, narzekanie. A po co mi to? Do czego nam to? A więc wracając do tego pierwotnego tematu, do pani Katarzyny, y, y, tak? Pani Katarzyny, oczywiście. Tak, pani Kasi Dudek. Więc jak po prostu stwarzać? Słuchajcie, przede wszystkim powinniśmy być optymistami, cokolwiek by się nie działo. Bo jeżeli dzisiaj jest ciężko, nasze życie, słuchajcie, to jest sinusoida. Raz na górze, raz na wozie, raz pod wozem. Taka jest prawda. Raz jest gorzej, raz jest lepiej, ale generalnie
Tak jak ze stresami, nieważne co przeżywasz, tylko jak przeżywasz. Więc mówię, wracam do kreacji, do wizualizacji, do tych wszystkich innych rzeczy. Słuchajcie, widźcie siebie w sytuacjach cudownych. Nawet jeżeli dzisiaj jest no podle, bo tak bywa, życie takie jest, bo sprowadziliśmy często coś na siebie, to widzcie siebie mimo wszystko w dobrych okolicznościach, siebie jako szczęśliwych. Kiedyś słyszałem o takim przypadku kobiety, pani, która uległa ciężkiemu wypadkowi. Nikt nie dawał jej szans. Mąż się zrostał z nią, bo nie dał rady wytrzymać. Opieka, te inne historie. I ona leżąc bezwładnie na łóżku kilka miesięcy, ona tylko kreowała siebie jako zdrową, szczęśliwą, sprawną i tak dalej. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jest jakaś bzdura i tak dalej, że to jest nieprawda. To była prawda, to jest prawda. Nie mogę tego akurat filmu znaleźć na YouTubie, bardzo trudno, ale wiem, że był i jest gdzieś. Być może kiedyś go znajdę, to po prostu podlinkuję. To była niesamowita wprost lekcja. Zresztą ja mówię, moje życie też jest przykładem takich wydarzeń, że to, co sobie kreowałem kiedyś, bo byłem niesamowitym czarnowidzem, więc to wszystko, co kreowałem na czarno, to się absolutnie dużo pospełniało. I w finansach, i w rodzinie, i tak dalej, i tak dalej. I po prostu czasami były takie przypadki, że sądziłem, że już jestem na dnie. I pamiętam, szedłem ulicą i tak sobie mówiłem, Boże, po prostu schodzę do dna. Nie wiem, co dalej można zrobić. Jeżeli masz jakiś pomysł, to po prostu pomóż. I wiecie, co im pomogło? Nagle oświeciło mnie. W tym momencie, zaraz, to jeżeli schodzę do dna, to mogę albo zostać na tym dnie już na koniec, albo po prostu się odbić. A ponieważ ja mam taką naturę wojownika, no ktoś może powiedzieć, ale ja nie mam, to zacznij walczyć. To zacznij walczyć o siebie. O siebie warto zawsze walczyć. To się odbije, bo nie dam się, że tak powiem, ugrobić, nie pozwolę na to, żeby zostać na dnie. To jest, przypomina mi się, słuchajcie, taka anegdotka o dwóch żabach. Dwie żaby wpadły do oddzielnych kadzi ze śmietaną. Jedna no, zrezygnowana, ogromna kadź, no więc utopiła się w tej śmietanie, nic nie robiła, a druga tak mocno biła tymi łapkami, że ubiła z tej śmietany masło i wypłynęła na tej górze masła, bo to masło, akurat tłuszcz, pływał po prostu w maślance później i tak dalej. Więc to jest kapitalny przykład. Róbmy coś z wielkim optymizmem, z wielką wiarą, powtórzę. Chociaż gdybyście mieli wiarę taką jak to ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, żeby wrzuciła się do morza i ona by to zrobiła. A więc po prostu wiara. I tak działał. Dla mnie to jest to jest przykład wspaniałego nauczyciela. Biblijne to opowieści. Jest taki świetny w tej chwili serial The Chosen. Po prostu na Netflixie i na YouTubie można znaleźć po prostu krótkie odcinki, takie zwiastuny, więc tam są bardzo ciekawe rzeczy. No, sprawa kobiety, która miała problem akurat z narządami kobiecymi, która uwierzyła, że jeżeli tylko dotknie do szat Jezusa, zostanie uleczona. I on później mówi, że zaraz, ktoś mnie tutaj dotknął, bo energia mi uszła. Tak, był przekaz energetyczny, transfer energetyczny, i on mówi, córko, twoja wiara cię uzdrowiła. Wielka wiara. Oczywiście można powiedzieć, że to, co mówię, to jest jakieś głupoty, że jestem foliarz, szur. Mnie to nie interesuje. Jakie mogą być opinie negatywne? Ja jestem ponad tym. Naprawdę moja skóra tak stwardniała przez lata różnych obelg, różnych wyzwisk i tak dalej, że mnie to naprawdę dzisiaj nie interesuje i wam tego życzę, żeby w waszym świecie, żebyście się odpornili na negatywne opinie, na negatywną cenę, że jesteście głupi, że po prostu jeżeli ktoś o was tak się wyraża, to nie jest godny tego, żeby być waszym współtowarzyszem życia, czy należeć do tej rodziny, czy coś w tym rodzaju. Nie oznacza to, że macie z nim do końca zerwać, ale po prostu zerwać z własnym myśleniem, tym negatywnym o sobie. Chodzi o to, żebyście mieli moc myślenia o sobie bardzo dobrze.
bo jesteście jedyni, jesteście niepowtarzalni na tym świecie. Jeżeli przyjrzycie się wokół siebie, to zwróćcie uwagę, że nie ma takiej drugiej istoty jak wy. Nie ma. Nie ma takiej istoty drugiej jak pani Kasia Dudek, która napisała akurat ten komentarz. To jest niezwykłe po prostu. I w związku z tym trzeba siebie kochać i wiedzieć, że wy zasługujecie na wszystko, co najlepsze. I budować w sobie ten poziom bardzo pozytywnych emocji, że zasługuje na szacunek, zasługuje na miłość. A wiecie dlaczego? Bo kocham siebie, bo lubię siebie. Tak, ja, Janusz, kocham siebie i lubię siebie, bo jestem fantastycznym facetem. Oczywiście, że jestem. Oczywiście ja wiem, że wielu z was może powiedzieć, że nieskromnie to zabrzmiało, ale po prostu wiem, że jestem fantastyczny, tak samo jak wy jesteście fantastyczni. Znaleźliście się tutaj. Uczyłem uczniów moich w różnych szkołach i w szkole średniej, w szkole podstawowej również o tym, że są fantastyczni, że są niepowtarzalni, że nie ma takich drugich jak oni. Co z tego, że ma z matematyki pałę, z polskiego pałę i tak dalej, ale on świetnie maluje, rewelacyjnie. To co, jest skazany od razu na porażkę? Nie. Można zostać mistrzem świata w układaniu wykładzin w domach, w przycinaniu. Można być mistrzem świata w sprzątaniu, w zmywaniu naczyń i tak dalej, i tak dalej. A więc do czego zmierzam cały czas? Chodzi o to, żeby mieć, budować w sobie poczucie cudownej, ogromnej swojej wartości. Bez zadzierania oczywiście nosa do góry, bez patrzenia na innych też z góry, bo ja już jestem taki cudowny, taki wspaniały, to reszta jest do D. Nie, 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 uchowaj Boże. To doprowadzi do klęski wcześniej czy później. Trzeba widzieć również tych innych ludzi wspaniałymi. I chodzi o to, żeby nie robić z tego wyścigu szczurów, bo ja muszę coś, bo czegoś za mało jest, za mało pieniędzy, za mało kobiet, za mało ziemi, za mało czegoś innego. Nie, wszystkiego jest pod dostatkiem. Mamy wszystkiego pod dostatkiem we wszechświecie. Trzeba w to uwierzyć i jeszcze raz powtarzam, budować poczucie swojej wartości. Poczucie być. Zobaczcie, co powiedział, czy poczucie, co powiedział genialny Szekspir. To be or not to be. That is the question. Być albo nie być. Oto jest pytanie. A więc być czy mieć? No, jak już będę miał pieniądze, to wtedy będę studiował coś tam, to wtedy tamto. Nie, kochany, najpierw być. I tutaj kłócę się z pewnym niejakim Kartezjuszem, René Descartes, który powiedział, że myślę, więc jestem. A ja mówię, jestem, więc myślę. Oczywiście jest to pewien skrót myślowy. Istnieją. No ktoś może powiedzieć, no dobrze, człowieku, masz mózg, a rośliny nie mają mózgu. Zwierzęta mają mózg, ale one nie myślą. Skąd my wiemy, że nie myślą? Przecież drzewa się porozumiewają między sobą. Przesyłają między sobą sygnały. Te społeczeństwa tak zwane prymitywne, o których biali uważali, że prymitywne, na przykład Indianie, jeżeli chcieli ściąć drzewo, jeżeli chcieli zabić bizona, żeby go zjeść, utrzymać rodzinę przy życiu, to najpierw modlili się do ducha drzewa albo do ducha bizona, że o to, żeby można było odebrać życie, bo to jest potrzebne, to drewno, to mięso, ta skóra, te ścięgna i tak dalej, do wyżywienia i dziękowali z góry za to, że ten bizon, to drewno, to drzewo oddaje się, tak, że tak powiem, daje sobie odebrać jakby życie. W tym jest po prostu wielka mądrość. Ktoś może powiedzieć, że opowiada mądrony, niech sobie mówi. Każdy ma prawo do własnego myślenia. A więc podstawą kreacji, podstawą dobrego życia, w zdrowiu, w sprawności jest przede wszystkim budowanie siebie, praca duchowa, najcięższa z prac. Najcięższa, najtrudniejsza, ale jednocześnie, kochani, dająca najwięcej satysfakcji. Tak wiele, że to się w głowie nie mieści, że później, słuchajcie, to się czuje motyle w brzuchu, bo coś się spełniło. Jezu, o to właśnie prosiłem, to o tym myślałem cały czas, o tym wiedziałem, że to się stanie.
ale tak trochę może nie do końca wierząc, i to jest właśnie ten element, który nam przeszkadza. Im więcej było niewiary na początku, tym większą pracę trzeba wykonać. Ech, Słuchajcie, trochę to trwało. Mówiłem na samym początku, że ja nie jestem w stanie wyczerpać tego tematu. Ja tylko jakby zakreślam pewne ramy. Natomiast jeżeli chcecie więcej, to jeszcze raz powtarzam, tak, mówię świadomie, możecie zamówić tą książkę. Ja w tej książce opisuję to bardzo dokładnie. Jak stwarzać? Jest taki oddzielny rozdział, jak stwarzać. Mówię o przeszkodach w stwarzaniu. Jeżeli chcecie, zajrzyjcie do linku, który będzie w opisie tej audycji. Świadomość, niezwykła postać stwórczej energii. Ten temat lub nieco inny, ale link będzie podany. Wtedy będziecie wiedzieli więcej na ten temat, szczególnie o przeszkodach. Nie można też być taką chorągiewką, raz tu, raz tak. Wiesz, no pieniądze, pieniądze, fajnie mieć pieniądze. No dobra, ale czy ja jestem w stanie mieć te pieniądze? Chyba mi się nie uda. Już koniec, kropka. Albo tego typu jakieś gadanie. Chciałbym mieć pieniądze, chciałbym mieć pieniądze, chcę mieć pieniądze. No to jest przecież pozytywne, Janusz. No ja przecież mówię, że chcę mieć pieniądze. Zgadza się. I twoja prośba zostanie zrealizowana. Ponieważ mówisz, że chcesz mieć pieniądze, to ja ci stworzę większe chcenie i będziesz jeszcze więcej chciał, bo, bo po prostu chcesz, ty tylko chcesz. Nie mówisz, że mam pieniądze, ale nie w pierwszym etapie tej pracy nad sobą, bo jak powiedziałem na początku, jeżeli już mówię, że mam pieniądze, jestem bogaty, a nie mam poczucia tego bogactwa wewnętrznego w sobie, to nie dostaniesz i jeszcze stracisz, bo oszukujesz podświadomość. To są moje doświadczenia. Możecie nie wierzyć, ale ja wiem, o czym mówię, jeżeli chodzi o moje życie i życie o wielu innych ludzi. Albo słuchajcie modlitwy. Boże, daj mi zdrowie, przecież widzisz, jak cierpię, jaki jestem chory. To się nie spełni kompletnie. Dlaczego? Dlatego, że stwierdzasz, że jesteś chory. To poszło w eter. I koniec, kropka. I teraz wyobraźcie sobie tak zwyczajnie po ludzku, że macie swoich znajomków, którzy przychodzą was odwiedzać, bo jesteście na przykład chorzy i ciągle oni słyszą, Boże, z tego słuchać się nie da, wiecie, jak ja cierpię, jak mnie boli, a lekarze nie dają mi szansy, a to, a tamto i siamto, to się już odechciewa, tym znajomym się aż ulewa. Albo inny przykład, że jest biedak i ciągle narzeka, więc jego znajomi już omijają go z daleka, mają go dość. Więc jak ma to dotrzeć do absolutu? Uwzględnijmy te nasze życiowe, ludzkie jakby zachowania w stosunku do absolutu. Ma się już dość tego gadania, tego ględzenia o tym, że jestem biedny, że mnie nie stać, że to, że tamto. To zacznij myśleć, że cię stać, że cię na coś stać. Za to, zacznij myśleć, że jesteś zdrowy, masz prawo być zdrowy. Dlaczego by nie? A dlaczego by nie, tak prawdę mówiąc? A więc słuchajcie, no więc tak się rzecz się przedstawia. Nagadałem się dzisiaj troszeczkę. Dziękuję za to, że znieśliście to i wznieśliście się już ponad różne rzeczy. Dziękuję, że żeście byli. Namawiam Was do zajrzenia do linku, który Wam podam. Świadomość, niezwykła postać twórczej energii. Mam nadzieję, że to wielu z Was po prostu pomoże ustawić sobie pewne priorytety, sposób myślenia również o sobie samym. I chodzi o to, żebyście zaczęli umieć po prostu stwarzać te swoje upragnione. Trzymajcie się, najlepszego Wam życzę. Papatki.